Dzień dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzę i skomentuję dla Ciebie film Koszmar minionego lata. I Know What You Did Last Summer. Tak, strzelili sobie w piętę, w stopę z tym, tak samo jak ze szklaną pułapką. No ale zdarza się oczywiście, jak najbardziej można, tak też się może stać. Będę komentował, ale niestety nie mam praw autorskich do tego filmu. Film trwa godzinę 45 minut, 40 minut. Więc musisz mieć swoją własną kopię, żeby obejrzeć ten film z moim komentarzem. Jeżeli nie masz, to na końcu wrzucę link do tego filmu. Będziesz mogła sobie go kupić i sprawdzić, czy ten film po ponad 20 latach, już prawie, no już niedługo, powiedzmy po wielu latach nadal się do czegoś nadaje. Mam oczywiście mnóstwo ciekawostek z IMDb, będę się zaraz z nimi posiłkował i tak będę też ten film komentował. Scenariusz autorstwa Kevina Williamsona, faceta, którego znamy chociażby z Krzyku, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tutaj dziś zaraz pojawi się zegar, żebyś był na bieżąco, mógł sobie śledzić, jak to rzeczywiście wygląda. I na koniec oczywiście podam moją ocenę tego filmu, no bo wiadomo, że tak musi być, więc nie przedłużam. Zaczynamy. Koszmar minionego lata, komentarz. Zaczynamy. 3, 2, 1, 0, start. Ależ głośno. Dobra. Scenariusz do tego filmu Kevin Williamson napisał przed Krzykiem, no ale niestety nie mógł go nigdzie sprzedać, nikt go nie chciał. No i potem, kiedy Krzyk oczywiście odniósł ogromny sukces, Columbia Pictures natychmiast kupiła scenariusz do tego filmu i z tego też powodu wielu krytyków i fanów uznało, że to jest ogromny krok wstecz, jeżeli chodzi o porównanie do tego, jak wyglądał Krzyk, jak wyglądały sprytne innowacje, jak to ładnie jest tutaj scenariuszowe w Krzyku, no ale krótko mówiąc, ten film był scenariusz był napisany wcześniej. Oczywiście omawiam ten film, gdyż pojawił się, wybraliście go właśnie wy, tak, drodzy widzowie, żeby omówić go w cyklu kultowe horrory. Okej, zaczynamy. Obsada dosyć ciekawa i mam nadzieję rzeczywiście, że będzie to dosyć fajnie zrobione. I Know What You Did Last Summer. Koszmar minionego lata. Ciekawy jestem, jak zatytułowali koszmar drugiej części. Jennifer Love Hewitt tutaj występuje. Sarah Michelle Gellar, czyli Buffy, jak najbardziej. No a też pojawia się oczywiście w kilku innych filmach. Ryan Phillippe. To jest doborowa obsada lat 90. Freddie Prinze Jr., bo akurat takie rzeczywiście osoby się wtedy pojawiały. Wiem, że jest Johnny Galecki, tak, to jest Leonard z Teorii Wielkiego Podrywu, ale ja wolę mówić o nim Jasiek Gałecki, bo wiadomo, że ma korzenie polskie. Anne Heche, no jak popatrzeć po tych wielu latach, bo to jest film z 97 roku bodajże, no to obsada całkiem rzeczywiście przyzwoita, trzeba przyznać. Popatrzymy. Zanim ten film, to Jennifer Love Hewitt pojawiła się u boku byłej królowej horrorów, czyli Jamie Lee Curtis wystąpił razem w filmie Areszt domowy w 1997 roku. Przed rozpoczęciem zdjęć do tego filmu ze zdziwieniem zobaczyła, że w tym samym czasie ona kręciła, no dokładnie, w Karolinie Północnej, tak? No i Jennifer powiedziała, że Jamie przyszła na plan, no oczywiście to akurat było nagrywane w studio, no i powiedziała, że przyszła się przywitać, życzyć powodzenia w pierwszym horrorze, a potem już przychodziło do niej za każdym razem codziennie po prostu, żeby tylko i wyłącznie ją przytulić i dodać jej siły. Tutaj właśnie scenariusz Kevin Williamson, jak już mówiłem wcześniej, Jim Gillespie reżyseria, facet bardzo zasłużony dla horrorów ogólnie. W ogóle z Kevinem Williamsonem takie były troszeczkę jaje, no bo kiedy zaczęto promować ten film, to było film od twórcy Krzyku. No i oczywiście Miramax na to bardzo wkurzył. Mówi, jak od twórcy Krzyku. Tak nie może rzeczywiście być. Zaskarżyli właśnie Columbia Pictures, wygrali, no i akurat oni musieli usunąć ten wpis. I love you, tak ładnie to wszystko wygląda, to tak troszkę jak ten ptak w klatce. Gdzie z jednej strony jest klatka, z drugiej jest ptak, no i tak akurat bardzo ładnie wygląda.
Oprócz tego, że tutaj w tym momencie jest komentarz do filmu, będzie również recenzja tegoż filmu. Więc na końcu również pojawi się odnośnik do recenzji. Możesz sprawdzić, co myślę o tym filmie po wielu, wielu latach. Ja go widziałem wtedy tam właśnie w latach 90., kiedy on miał swoją premierę, ale to było dawno, dawno temu. No i od tej pory już nic. Ale ładne miasteczko sportowe. Troszeczkę jak w Szczękach, co? Tak wygląda. July Cracker 4 lipca, no proszę bardzo, czyli Dzień Niepodległości. O, jest Buffy. To jest Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr. A ten facet też go kojarzę. Przy tym powiedziałem jego nazwisko, no ale w tym momencie już nie pamiętam. True art. I shall serve my country. Oprócz tego, że autorem oczywiście scenariusza jest Kevin Williamson, scenariusz jest oparty na książce Louise Duncan. Oczywiście ona napisała tą książkę i bardzo stanowczo sprzeciwiała się przerobieniu jej na powieść dla młodych dorosłych, tak to się właśnie nazywa, Young Adults, na slasher. Bo akurat powiedziała tak, w jednym z wywiadów stwierdziła, jestem przerażona, a wynikało to z faktów, że jej najmłodsza córka została zamordowana przez nieznanego sprawcę w 1989 roku. Jak sama stwierdziła, jako matka zamordowanego dziecka nie widzę powodu do płaczu i chichotu nad brutalną śmiercią. I oryginalna książka nie była jednak aż tak odległa od slashera, to wciąż grupa winnych nastolatków prześladowanych i terroryzowanych przez morderczego szaleńca, tyle że w jej wersji nikt nie umiera, więc w tym sensie przypomina to raczej taką bardziej mystery novel, czyli taką książkę z tajemniczą. Popatrzmy. Croker. Jest. Jest Leonard. O, widulek. Zawsze pojawia się pacan. No. Czemu by nie? Czemu by nie? Ryan Phillippe, o właśnie. Zabawne jest, że Jasiek Gałecki znał wcześniej Jennifer Love Hewitt, ponieważ mieszkali w tym samym apartamentowcu, kiedy kręcił film National Lampoon's Świąteczne wakacje, taki tytuł. No, ale wiadomo, chodziło o
o film z serii W krzywym zwierciadle. Miałem około 13-14 lat. Ona i moja młodsza siostra były przyjaciółkami, więc znałem ją trochę. Pewnie, że tak. No i będzie teraz się działo. A jeszcze nie, jeszcze nie. Historie dla duchów, o duchach. Podobają mi się kolory. Znowuż pomarańczowy, niebieski. Bardzo jest fajnie zrobione. Najmądrzejszy jak zawsze. Get it with a hook. Z tego co pamiętam, tutaj hak się pojawi. Chyba. Ja. Urban Legend. Tak. Sarah Michelle Gellar, która tutaj właśnie jest, i Freddie Prinze Jr. poznali się na planie tego filmu. Niespecjalnie się znosili, ale potem się zaprzyjaźnili, aż zostali małżeństwem. Pobrali się. Cowboys. No ale trzeba przyznać, że Ryan Phillippe i tak niespecjalnie karierę zrobił. Pamiętam, że wtedy akurat kilka filmów się pojawiało pod koniec lat 90. z jego udziałem, ale teraz to też w sumie chyba tak naprawdę żadne z nich nie zrobiło wielkiej kariery teraz. To ma być, w tym momencie oni są na plaży Dawsona. No i oczywiście jest to po raz wtóry nawiązanie do filmu Dawson's Creek. A czemu? Bo autorem Dawson's Creek również był Kevin Williamson. Jak lubisz takie oglądania, to subskrybuj kanał, włącz dzwonek z opcją wszystko, bo pojawiają się one tutaj przynajmniej raz w tygodniu. Jak na razie widowiskowo i muzycznie film idealnie się wpisuje w lata 90. Okej. W tym momencie jest 12 minuta i 55 sekunda. Ale to gdzieś widzisz, zresztą przecież jest tutaj gdzieś obok zegar. Typowy amerykański twardziel. No tak, co z tego, że wypiłem dopiero flachę łychy. No, jeszcze dalej ma flachę. No, taki cwaniak. Droga,
którą będą jechali i na której wpadną w poślizg, to jest ta sama, którą możesz znać z filmu Ptaki Alfreda Hitchcocka. Ta konkretna scena właśnie była kręcona w Kalifornii, ponieważ okazało się, producent Eric Feig stwierdził, niestety Karolina Północna jest za płaska, trzeba coś innego wymyśleć. Brzmi trochę jak Offspring. To był człowiek. Jak przyjechaliście? But. Co? Pistolet pewnie. A nie, latarka. No, w końcu robią coś sensownego. Strasznie drzesz się. Widziałem tę scenę, a właściwie podobną oczywiście, w strasznym filmie, który zasparodywał. W miarę szybko nakręcono ten film, bo zaledwie w 50 dni, niespełna 2 miesiące, jak na warsztaty, jak na warunki Hollywood, to całkiem szybko. Ale też budżet nie był super duży, bo budżet to $17 milionów, chociaż wtedy to rzeczywiście było dosyć sporo. Ale przyjęło się, bo budżet 17 milionów, ale zarobił $126 milionów, więc całkiem potężne pieniądzury. Przebitka bardzo ładna. Reese Witherspoon miała się pojawić w tym filmie, wzięła udział w przesłuchaniu, ale zmieniła zdanie i wycofała się. Natomiast poleciła do tego filmu swojego ówczesnego chłopaka, właśnie Ryana Philippi. No i otrzymał rolę, jak widać. Zobaczmy. Jennifer Love Hewitt nie lubiła naprawdę horrorów, a tak naprawdę w tym momencie jej filmografia to praktycznie rzecz biorąc są same horrory.
kiedy poszły dziewczyny na przesłuchania. O, coś jedzie. Szybko, szybko. Jennifer Love Hewitt starała się o rolę Helen, a Sarah Michelle Gellar starała się o rolę Julie. No ale... Max, czyli Johnny Galecki. Dajesz, Leonard. A. No popatrz. Nawet prawie się udało? Udało się. Ok, lecimy dalej. Dobrze, co tutaj mam ciekawego? Są informacje na temat, gdzie są zlokalizowane jakie plaże, gdzie są zlokalizowane jakie domy towarowe, no ale to akurat niekoniecznie. Póki co. W roli Barego ekipa wyobrażała sobie aktora o wyglądzie rozgrywającego, czyli 6 stóp, no oczywiście, czyli 1,88 m, wiecie. Ponieważ postać ta została napisana jako postać zastraszająca. Ale ostatecznie Ryan Phillippe został obsadzony w roli opartej na swoim przesłuchaniu, mimo że nie był tak wysoki. 175 cm. A, to jeszcze niższy niż ja. Jak przewidział scenariusz, będąc na liście A w 1997 roku, miał przewagę nad większością pozostałych uczestników przesłuchań. No to akurat były lata 90. Wtedy Ryan Phillippe rzeczywiście był bardzo znaną osobowością. Teraz już nie jest. Znaczy, też nie znaczy aż tyle, jeżeli chodzi o świat filmu. No żyje, trzeba coś zrobić. No teraz on ma koronę, to będzie wiedział dokładnie. A właściwie raczej policja będzie wiedziała, kto to. Złapie go. Tak, wiem. To mogło być przerażające. No ale chyba za dużo obejrzałem horrorów. Melissa Joan Hart również miała się w tym filmie pojawić, ale odrzuciła rolę Julie.
Kiedy ją zapytałem dlaczego, powiedziała, po prostu myślałem, że to kolejne zdzierstwo Zrzynka z Krzyku. No, oczywiście nie do końca się myliła, bo oba są, że tak powiem, filmy w dużej mierze skomponowane w ten sam sposób, ten sam scenarzysta, no więc wiadomo jak to akurat wyglądało. Krzyk to w tym momencie klasyka, chociaż tak naprawdę chyba Koszmar minionego lata to w tym momencie też już jest mniejsza lub większa klasyka. Do not enter. I teraz pewnie się pojawi ręka. A co to zostało? A to jest ta bransoletka. Rok później. Zobaczymy. Dawaj. Ciekawe ile rzeczy znajdziesz w tym filmie, których dzisiaj nie można byłoby powiedzieć. Podoba mi się muzyka, rzeczywiście fajna jest. Miasteczko takie spokojne, ciche, no to w takim układzie jak będzie, a domyślam się, że będzie seria zabójstw, to będzie wstrząśnienie, niekoniecznie. Na pewno to wstrząśnie, o tak może będzie, właśnie tą miejscowością. No dobra rybka, no co ty. No, matka nie wie za bardzo o co chodzi. Dosłownie. Jim Gillespie, czyli reżyser tego filmu, wraz z operatorem Denisem Crossanem opracowali schemat kolorów, który charakteryzował się intensywnym błękitem i zauważalnym brakiem jasnych kolorów. No to wszystko oczywiście jest założenie, że ma wywołać określoną reakcję, że film ma być mroczny, ponury. No. Kilka ciekawostek tutaj jest, ale widzę, że już zdradzają fabułę, więc specjalnie celowo ich nie czytam. Dawaj, otwieraj. A tam będzie co? I know what you did last summer, a może będzie ta przewieszka, ta bransoletka. Wiem, co zrobiłaś zeszłego lata właściwie. Ciekawe jak to przetłumaczone. Jeżeli widziałaś albo widziałaś ten film w polskiej wersji językowej, ciekaw jestem, czy to było powiedziane to twój koszmar minionego lata, czy jednak powiedzieli wiemy, co zrobiłaś, chociaż właściwie w angielskim you jest to liczba mnoga i pojedyncza, więc tak naprawdę może być co ty zrobiłeś, co wy zrobiliście, więc no ale umówmy się, że to jest ty, co zrobiłaś. Przypominam, że dzisiaj oglądamy Koszmar minionego lata I know what you did last summer.
Rzeczywiście. Jak lubisz takie oglądanie z komentarzem, daj łapkę i udostępnij koszmar na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Niech się niesie. Niech coraz więcej widzów tutaj dociera. Wietrznie. Ta scena, która była wcześniej, gdzie oni tam siedzieli na plaży we czwórkę, no i to było ognisko, była zainspirowana obrazem, który Jim Gillespie widział w podręczniku. Aby uzyskać taki obraz, dział artystyczny kupił starą łódź w zatoce Bodega, przeciął ją na pół i umieścił na plaży. To się nazywa mieć budżet, co? Starsza siostra. Tutaj coś było o tym domu towarowym wcześniej. W filmie Dom towarowy Shivers, zlokalizowany w Southport w Karolinie Północnej, którego właścicielem jest rodzina Helen Shivers, to tak naprawdę prawdziwy sklep o nazwie Harold's Department Store, zlokalizowany w Bargow w północnej Karolinie. Od 2019 roku sklep wygląda bardzo podobnie do sklepu Shivers z filmu, sprzedając mieszankę odzieży i sprzętu AGD. A od 2023 roku sklep jest zamknięty na stałe. No niestety, bardzo przykro. A przecież miała jechać do Nowego Jorku i zostać aktorką. No właśnie. Rozstała się z facetem? No po prostu przeżył. Zawsze jest rok, nie? Zawsze jest kolejny Halloween. Zawsze jest kolejny piątek 13. Freddie Prinze Jr. został wybrany do tej roli specjalnie przez reżysera, przez Jima Gillespiego, ponieważ reżyser uznał, że Prince ma cechy zwykłego człowieka, podobnie jak ta postać. A, chyba już nie są parą, co? Ale Jolo. Dobrze. Będę poważny. To się dzwoniło się na pogotowie. Trzeba było przynajmniej. O, widzisz. No, czyli wszystkim się wszystko posypało.
Pamiętasz, że on tam był? Przecież byłeś nachlany, że hej. O. Trochę nie ogarniam. Chłopaki żyją w miejscowości, gdzie są 2 domy na krzyż i się nie znają. No ale dobrze. Nie widzieli się od roku. Mhm. Co za dekiel. Przepraszam bardzo, ale no, ciężko mi potraktować bardzo poważnie Leonarda Hofstadtera. No proszę bardzo. Jest i Ray. Palant się zwija. Reżyser wspomina, że chociaż nie był zaznajomiony z materiałem źródłowym scenariusza, około 60-65% młodych kobiet biorących udział w przesłuchaniu czytało tę powieść jako dzieci, więc jako młodsze osoby, więc to mam nadzieję, że później troszeczkę nadrobił. Główne zdjęcia rozpoczęły się w marcu i trwały 10 tygodni, późną wiosną i wczesnym latem 1997 roku. Około 7 tygodni 10-tygodniowych zdjęć kręcono w nocy, co według Jima Gillespiego było trudne dla obsady i ekipy, a także wywołało zamieszanie w głównych lokalizacjach, małych miasteczkach, w których kręcili. No nie dziwię się. I zaraz ktoś to weźmie albo wróci i już nie będzie. Nie, gorzej. Ktoś go zaszlachtuje. Nie ma haka. O, reszty. Ktoś by mógł zapytać, a czemu jego? Przecież on jest niewinny. No nie wiem, zobaczymy. Przyjechał pacan. No oczywiście. Albo nie. Czekaj, bo nie widać. Tak, chyba cwania wszystko. No pewnie, że tak. Ja wiem, że to są lata 90. i tak naprawdę
horrory, thrillery, jak zwał, tak zwał, na nowo pewne rzeczy odkrywały, na nowo pewne rzeczy wymyślały i nie powinien mnie to dziwić, ale akurat takie osoby, takie postacie niespecjalnie są jakoś moimi ulubionymi. Według jednego z producentów, czyli Stokey'a Echefina, stwierdził, że szukali aktorów, którzy są, uwaga, piękni, ale sympatyczni. Udało im się? Dawaj. Kto tam? Może zdjęcie Max? O, proszę bardzo. Teraz powinien zacząć drzeć ryja. Kto to robi? I tak dalej. Zobaczymy. Ojej. Włączy światła i będzie buł. Dawaj go. Beczki. Widać, że ktoś w kapturze. Dawaj, ktoś wychodzi, wstaje. Dawać. Ciekawe, o jest, bo się ciekawie robi. Zobaczymy. Guzik widać. O, zrobi z niego Candymana. Und? Jennifer Love Hewitt doświadczyła w 2008, że Jill Gillespie to jest jej ulubiony reżyser, najfajniejszy, najmilszy, najciekawszy. A trochę horrorów zrobiła. Oj, oj, oj.
W sumie. O. Najmądrzejsza. No zobaczymy. Na razie jest nie najgorzej, muszę przyznać. Wiem, że się dużo śmieję, ale akurat to jakoś tylko dlatego, że pewne rzeczy mnie już bawią bardziej niż straszą. Oj, oj, oj. No nie wyszło, nie udało się. Igen. Ja wiem, że to wygląda tandetnie, ale pamiętaj, to jest prawie 30 lat temu. Tak, pewnie, że tak. No, ktoś poluje na ich życie. Jedziemy w środku lasu, gdzieś jest dom. Pojedźmy same. Igen. Zgadza się. No popatrzmy, co to się dzieje. A. Południowa Ameryka, powiedzmy. A. Oczywiście to jest ten Hedge. I ona została obsadzona w roli misji, która zapamiętała jaką dwudniową pracę wymagającej od niej bycia przerażającą. Strasznie dużo pytań.
No tak, David to był ten chłopak na początku, który tam kręcił tym, powiedzmy, łańcuszkiem. Tak, tak. Uzbrojenie się zabójcy w hak nawiązuje do miejskiej legendy Hak, o której czwórka głównych bohaterów opowiada na początku filmu przy ognisku. Według Williamsona napisał tę scenę, aby wskazać, co ma nadejść. Zasadniczo to, co robiłem, polegało na tym, że ustalałem ramy, aby powiedzieć w porządku, publiczność to ta legenda, teraz jest nowa. Blondasek. Loomis. Nowadays. Na początku tak. Funny. W tym momencie tutaj widzę, jest serial na Amazonie Prime od 2021 roku. Daj znać, czy oglądałaś. Billy Bloom. Ta. Freddie Prinze Jr. nie był pierwszym wyborem Raya. Reżyser powiedział, że nikt nie chciał Freddiego. Uważali, że jest za miękki i za mało muskularny, więc Freddy prawdopodobnie poddano go testom ekranowym 4 lub 5 razy. Doszedł do punktu, w którym powiedział, mam dość, a ja naprawdę musiałem go błagać, żeby się trzymał, bo go chciałem. Myślałem, że będzie mi świetnie, poszedł na siłownię, ćwiczył, zmienił dietę i fryzurę, trzymałem się swojego zdania i w końcu powiedzieli, that is good. Tata.
Haczyk przyszedł. Zaskakujące, nie? Że wiesz, że coś się dzieje, to i tak totalnie masz w pamięci zamykanie drzwi, zamykanie na zasuwę. Troszeczkę reklamy nie zaszkodzi. No, skoro się napijemy coś herbatki. Aha, fajnie. Podoba mi się, tak to zrobili. Co zabawne, ja nie pamiętam, kto jest właśnie tym Ezolem. Co mnie akurat cieszy. Szafa. Dawaj Candyman, jedziesz z koksem. Łyżwy. Będzie się odbijał w łyżwie, ona go zobaczy w płozie. O. I za drzwiami. Nie, jednak szkoda. A byłoby ciekawie. Czy co, on usiecze wszystkich, czy tylko jedną dziewczynkę? Zobaczymy. Jak na razie nie ma żadnej teoretycznie zasadności, bo Jasiek Gałecki może być o niczym nie wiedział. Tego zostawił. Okej, ojciec czy siostra? Kto odłożył łyżkę chili? Tam coś naklejone na lampie, to może o to chodziło bardziej. No, chyba tak. I know pewnie napisane. Chociaż tam to miał I know, to teraz powinno być what? Korona. A, w ten sposób ją załatwił. O! Grubo. Nie, nic nie widzę. Na razie przynajmniej. Ale naprawdę muzyka bardzo mi się podoba. Taka w starym stylu nomen omen, ale rzeczywiście. Skup się na drodze. Bo znowuż kogoś przejedziesz. Czemu tak na trawniku brzydko parkujesz? Co ty? No.
bagażnik. Otwieraj bagażnik. A tam będzie jakiś kod, shop albo coś takiego. Nic. Nic nie będzie. I zaraz pięknie ci wyskoczy, że schizujesz i w ogóle. Daniel Harris, a także Jeremy Sisto byli brani pod uwagę. Śmieję się, bo oczywiście ta scena jest w strasznym filmie, chyba drugim bodajże. Nie lubię takich dekli, no. To jest nudne już w tym momencie. Ale nie jest na razie bardzo, bardzo źle, więc inspiracją do roli zabójcy, do jego wyglądu właściwie był fakt, że ojciec Kevina Williamsona był prawdziwym rybakiem i nosi właśnie płaszcz podobny do zabójcy. To była inspiracja. No, ciekawie. A szafy? Nie otworzysz szafy? Jedziemy.
Piękna parada. To był pierwszy z 2 filmów, który Sarah Michelle Gellar i Ryan Phillippe nakręcili razem. Drugim były Cruel Intentions, chyba Okrutne Zamiary. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Jaki jest polski tytuł? Zaraz zobaczysz gdzieś tam rybaka. Oczywiście Sarah Michelle Gellar pojawiła się również w innym horrorze z 97 roku. Był to Krzyk 2. Dawaj, dawaj, dawaj. Goń chłopaka, który jest oczywiście niczemu winny. Gdzieś, gdzie nie wiesz. No dawaj. Czy jak to wszystko ładnie złożone, że misji to tylko 2 filmy. Wróci to tylko 2 dni zdjęciowe. Misji odłożyła łyżkę chili. Indyk. Czy oni 4 lipca jedzą indyki? Bo w święto dziękczynienia to indyki. No ale co ja tam wiem. Przypominam, że dzisiaj oglądamy i komentuję film Wiem. I Know What You Did Last Summer, czyli Koszmar minionego lata. Jak lubisz takie rzeczy, daj łapę. Daj łapę w górę. No, czyżby misja tam gdzieś miała być? No, robi się ciekawie. Tutaj jest, ale to też nie on oczywiście, bo się zaraz odwróci. To tak jak powiedzmy, pracując, zabójca byłby ubrany w fartuch rzeźnicki i akcja by się rozgrywała w rzeźni, no. No, to może być on, ale nie musi. I'm Blue Dabadi. O kurczę.
I will never. Może taka teoria jest. Może ten, który właśnie był pacnięty, to jest ten, który ich próbuje zabić, a właśnie brat już wtedy nie żył. Tara. On brata sprzątnął. Zaraz, kto to jest? Czy to będzie ten Billy Blue? Czy to coś innego? W czym to było? Tylko teraz pamiętam właśnie scenę, tylko zastanawiam się, czy to było... Tak, to było chyba w strasznym filmie. Dobra. O, przy okazji mamy Dzieci Kukurydzy. You are next. Zastanawiasz się pewnie, a czemu ona nie weźmie telefonu, nie zadzwoni? Bo wtedy jeszcze telefony, dobra, już się pojawiały, ale jeszcze nie były tak popularne, więc to nie było tak, że każdy nastolatek miał swojego smartfona. No właśnie. I tak jest lepsza niż mandaryna. W ogóle czemu oni ją utrzymali? O co chodzi? Normalnie nie. Zbyt dużo rzeczy nie wiem. Dużo, jakby to powiedział kabaret neonówka, głupich głupot się pojawia tutaj. Schował go tak szybko, czy przeniósł go? Nie, pewnie go schował. Policja jest po prostu pierdoła. No, oczywiście, że tak. No. No niestety nie wierzą ci, bo takie to były czasy, takie to były horrory. To tylko korona przechodnia, także ty już jesteś byłą czymś tam.
Candyman. O, popatrz się. Czyli policjant też odłożył łyżkę. No zobaczymy. Piękna okolica. O, rybak. Ona nie widzi oczywiście. A to samochód policyjny, więc ona nie może się wydostać, bo od... No dopiero teraz zauważyłam. Od wewnątrz samochodów policyjnych nie da się otworzyć. Oczywiście chodzi o tylnie siedzenie. O. What say? Teraz ta się pojawi, przejedzie go autem. A, jednak się udało coś zrobić. Skaleczy się, czy skręci kostkę? Param. Nie myśl o tym, że nie wyszukała zdjęcia, no bo internet był w powijakach, można by rzec. Muzyka trochę jak w Predatorze. No dawaj, szybko otwieraj. Słyszaj, co powiedziała? O. On już wszedł. Czyli też przy okazji ktoś, kto zna, to dużo mówić. Lokalne zwyczaje. Czy to by się zgadzało? Jakby to był ojciec tej... Weź tą rybę, miecz, rybę, sztylet, rybę i ciachnij go. Tak normalnie bym opowiadał ciekawostki, ale nie ma w tym momencie już nic interesującego na IMDb. O, jak proszę bardzo, jaki twardziel. Elsa odłożyła łyżkę chili. Niestety. Ten dom towarowy miał się już nie pojawić. A tak się bardzo spodobał pomysł reżyserowi, że stwierdził, no to jeszcze będzie raz w scenie, że tak powiem,
no, finałowej. No niech tak będzie. Czyżby któryś z nich to był właśnie Mr. Fisherman? Mhm. Dobry. No to umówmy się, że ich właśnie wykańczę za to, co go spotkało. Dawaj, dawaj, dawaj. Jakaś winda czy coś? Aha, w ten sposób. Musisz wyjechać wystarczająco, żeby nie zaciągnął haka. O, to mnie przestraszyło troszeczkę. Dawaj, dawaj, dawaj. O, udało się. Póki co. I teraz drugą windą. Okna zabite, no, albo się nie otwierają. No. Spotkają się, czy nie zdąży? I teraz z tobą, za tą. No niestety. No na co ty czekasz? Za późno. Gdzie jest koleżanka? Ray. Znaczy teoretycznie zarówno przygłup, jak i blondyna żyją. No nie wyłowili go, więc... To jest brat. To jest brat Suzy. Billy Blue. Hehehe. No i tak niespodzianie.
Nie musisz. To jest dopiero teraz Mr. Fisherman. Telefon na łodzi. Też się da nabrać, co? Nawet się nie ogarnie, że odpływają. No, ale dobrze, niech tak będzie. No właśnie. To należało pewnie do jego córki. Dajesz. No na co ty czekasz? Skocz do wody. Flary? Czy gaśnica? Flara. No bez jaja. Sweet Suzy, no. Dawaj. Ale to musi śmierdzić od tych ryb. Fajnie byłoby, że tak powiem, zwrotem akcji by się okazało właśnie, że Ray to jest brat Suzy i razem chcą ją wykończyć. No jednak chyba nie. I wypadną. Nie wypadły ciała. O. Kotwica? A nie. Rozkładanie sprzętu. O. Emocje jak na rybach. Dobre, co? Dziękuję bardzo. O, po co się darłaś? Zaplączę się w sieć, spokojnie. A ja przyjmuję nagrodę imienia Karla Strasburgera za największego suchara. Mówiłem? On zna swoją łódź, dziewczynko. A tutaj cię zamknął.
Strasznie dużo krzyczą w tym filmie. A to się okaże, że nie można zalać. Nie wiem, kombinuję na razie, zgaduję. To jest jakaś ładownia czy coś. Teraz się wytoczą znajomi. A tak, ładownia. Ten lód, jak się łatwo można domyśleć, to nie jest prawdziwy lód, tylko zrobiony z żelatyny, żeby było się jej łatwo i właśnie poruszać. A tutaj będą właśnie twoi koledzy. Pewnie. No wiadomo. Ale ładnie wygląda ten lód. Teraz druga osoba. Za tobą. Oni zawsze wracają. Dużo się drze, rzeczywiście. Domyślam się, że w drugiej części będzie miał ogólnie hak zamiast ręki, jak Candyman. No tak. Film nie porywa, ale widziałem dużo gorsze. Ja rozumiem twój ból. Jak to było? Twój ból jest większy niż mój? Czy jakoś tak? Powiemy. Nie powiemy. Nie ma go. Nie ma bata. Jest ręka.
usually do. Rok później. Zgadłem, rok później. I będzie kartka. Nie będzie kartki, pojawi się sam rybak. No oczywiście, że tak, bo są szyby są takie, że teges. Nie będzie miał okazji. I still know what you did last summer. Czy naprawdę nie ten, to już pewnie 2 lata wcześniej. A to nie to. Ale to nie koniec. Grubo, co zaparowało? I still know. Skoro ma płaszcz, to może być pod prysznicem. Tym po lewej stronie. Bo jest ciemny. Tak się właśnie robi wstępy do kolejnej części. Oczywiście tak to musiało wyglądać. O, fajna muzyka. To jest na pewno. Aż sprawdzę, czy nie ma jakiejś sceny po napisach. No, nie wydaje mi się, bo akurat to było już ta scena teraz po napisach, kiedy pojawia się nasz rybak, czyli Muse. Ok, film się właśnie skończył. Czy to było dobre kino? No na pewno to nie było kino wybitne. I widziałem również lepsze w moim życiu slashery, ale nie jest też najgorzej. Jak chcesz dokładnie wiedzieć, jaką dałem ocenę, to sprawdź sobie na Filmwebie. Tam jest podane. Ale można obejrzeć, jak najbardziej można obejrzeć. No, wiem, że są 2 kontynuacje i zaraz zasiadam do oglądania drugiej części. Może nawet trzecią obejrzę od razu, tak pod rząd jednym sumptem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A więcej takich komentarzy tutaj się pojawia, więc kliknij, zobacz, bo wiem, że chcesz.